Robimy dzisiaj crossa, na którego wszyscy czekali, a o którego nikt nie prosił. Nikt mnie nie prosi, to normalka. Jest z nami dzisiaj gość znany z kanału YouTube'owego Szeryf z USA i z szeryfem, prawdziwym szeryfem postrzelamy, pogadamy i opowiemy Wam o najnowszym projekcie Pokażesz mu swoje kwity? Helikona. Nie wiem, o jakich kwitach mówisz. No to zgodnie z zapowiedzią Maciek Stebel? Stebel. Tak, Nie zmięcza się. Maciek Stebel, nie zmięcza. Maciek Stebel. Autentyczny amerykański policjant. Gwiazdę pokazać? A masz? Na pewno. Muszę iść do plecaka. Zobaczymy prawdziwą gwiazdę szeryfa. Jak to w Polsce mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Tak jest. Mogę pokazać gwiazdę. Tada! Zobaczcie, autentyczny amerykański szeryf. Ja oglądam od czasu do czasu kanał Maćka na YouTubie. Z częścią rzeczy, którą tam mówi, się zgadzam, z częścią się zgadzam trochę mniej. Jak wszyscy. Mam na myśli Twoje filmy o Wisie. Nie, żebym go gloryfikował, ale na przykład nie zgadzam się z tym, co mówiłeś o tej nazwie. Ale to to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie. Natomiast zawsze chciałem się Ciebie spytać, no bo tak, imię masz polskie, nazwisko, powiedzmy... No prawie polskie, nazwijmy to. W pewnych rejonach byłoby uznane za polskie stricte. Czy Ty się urodziłeś w Stanach, czy wyjechałeś Nie, do Stanów? urodziłem się w Polsce. Mieszkałem w Polsce do 23 roku życia. A ile masz? A do Stanów 40 parę. Okay. 44. A wyjechałem do Stanów na studiach, na wymianę studencką. No i tak zostało. Wiesz, trafiłem w fajne miejsce przede wszystkim, dlatego zostało, że trafiłem w dobre miejsce. Gdybym trafił do dużego miasta w Ameryce, pewnie nie został, bo w dużych miastach jest syf. A ja trafiłem do Ameryki zaściankowej od razu, prosto z samolotu w zasadzie. I wiesz, wolność amerykańska... Ale skończyłeś studia? Nie skończyłem, zostałem już w Stanach. I skąd pomysł na zostanie policjantem? Bo żeby zostać policjantem, no to musiałeś mieć obywatelstwo, nie? Tak. Zielona karta raczej nie. Więc to było tak, że wiesz, ja miałem to szczęście, że trafiłem na ludzi w Stanach, którzy byli bardzo pomocni przez cały czas. W różnych aspektach mojego życia miałem po prostu szczęście do ludzi, do Amerykanów. I w pewnym momencie, kiedy już dostałem zieloną kartę po 10 latach, powiedzmy, doszedłem do tego wniosku, że trzeba spłacić dług wdzięczności. I wymyśliłem sobie, że zostanę strażakiem. I zostałem strażakiem. Kurna, to przesiąkłeś tym takim duchem amerykańskim. Tak, bardzo. Bardzo chciałem, wiesz, spłacać swoją wdzięczność do narodu. Więc zostałem strażakiem. Byłem strażakiem ochotnikiem przez 4 lata, czy tam 5. Jeździłem na karetce, jeździłem do pożarów. No było fajnie. Ale w pewnym momencie moja kariera strażacka się trochę skończyła. Zamknęły się drzwi, ponieważ żeby iść na zawodowego strażaka, trzeba było być paramedykiem. To jest 2-letnia szkoła. Ja byłem tylko Advanced EMT, bo byłem w stanie zrobić wieczorowo. Szkoła paramedyków była dzienna, miałem dzieci, żonę, dom, kredyty, więc nie można było... Żonę masz amerykańską? Filipińską. Żona z Filipin. Więc wiesz, no nie mogłem iść po prostu do szkoły, rzucić wszystkiego i nagle iść do szkoły na 2 lata, więc zamknęła mi się droga do straży. A kilku kolegów z mojej jednostki straży przeszło do biura szeryfa. No i oczywiście opowieści, jak jest fajnie, jak wiesz, jaka robota i w ogóle, że codziennie coś innego i ekstra. No i tak, spłacałem ten dług wdzięczności, zawsze mi sięgnęło do munduru jakiegoś tam, no więc robota chyba dla mnie. Więc zaaplikowałem, trwało to prawie 2 lata, ten cały proces, bo to jest bardzo długi proces, szczególnie jak się jest urodzonym poza Stanami. No i dostałem się do biura szeryfa, jestem krawężnikiem w Ameryce, zaściankowej. W mieście? W hrabstwie, bo to szeryf działa w hrabstwie Douglas w Nevadzie, na granicy Kalifornii i Nevady przy jeziorze Tahoe. Piękne miejsce, wiesz, no... Żyć nie umierać, powiedzmy. Powiedz mi, bo oczywiście wszyscy w Polsce sobie wyobrażają, że w Stanach to jest raj z bronią. Jak jest, bo powiedziałeś, że to jest hrabstwo, które graniczy z Kalifornią. Czyli z komunistami. Nie, no wiesz co, takie te teksty, bo w Ameryce to są tylko teksty. Tak naprawdę w wielu miejscach Ameryki dostęp do broni jest trudniejszy moim zdaniem niż w Polsce. Patrz Kalifornia. Dokładnie. W wielu miejscach jest oczywiście łatwiejszy, nie twierdzę, że nie, ale na przykład, żeby kupić sobie, nie wiem, AR-a, który ma glufę krótszą niż 16 cali, to w tej chwili jest około 1,5 roku oczekiwania. I to takie oczekiwania, że idziesz do niego, płacisz,
po czym płacisz podatek, który musisz opłacić za taki zwany tax stamp, żebyś mógł mieć SBR-a i cały ten proces trwa w tej chwili około 1,5 roku. Że zapłaciłeś powiedzmy te $2000 za klamkę, która leży w sejfie w sklepie, ty jej nie możesz wziąć, bo jest nielegalna do momentu, kiedy dostaniesz tax stamp. Nie? To taki jeden z przykładów. Nie? Tłumiki to samo. Nie? W tej chwili, żeby kupić tłumik w Stanach, oczekiwanie też od 9 do 18 miesięcy. Nie? O, nieźle. Oczywiście nie we wszystkich, tak? We wszystkich, bo to jest federalne. To jest prawo federalne. Więc to są wszystkie stany. Nawet te najróżniejsze amerykańskie stany. To jest federalne prawo. Dotyczy to też Teksasu, który uchodzi za Mekkę wręcz wszystkich tych. I wbrew pozorom Teksas wcale nie jest Mekką broni palnej. To jest taka właśnie europejska opinia, że wiesz, wszystkim się kojarzy Teksas z dzikim zachodem i tak dalej. To westerny, nie? W Teksasie były kręcone westerny, a dziki zachód to jest, wiesz, Arizona, to jest Nevada, które mają tak naprawdę jeszcze bardziej luźne prawo, jeżeli chodzi o broń, niż Teksas. No, nie? Okay. No dobra, no to mniej więcej już wiemy. Jest film, ty kręciłeś chyba z Andrzejem, tak? Leszczyńskim. Aha. Był jakiś film właśnie o tej broni. U siebie na kanale też mówisz dużo o prawie do posiadania broni w Stanach. Więc jak chcecie, to odwiedźcie kanał Szeryf USA. Link będzie tu na górze. Gdzieś? Tu będzie link. Tam będzie link. Także wpadnijcie do niego na kanał. A my co? A my dzisiaj mamy Wam do pokazania nową kamizelkę z firmy Helicon Tex, która się nazywa Guardian, którą zajawkowo pokazywałem Wam w relacji z Iwa, bo wtedy była jej europejska premiera. Ona niedługo trafi do sprzedaży. Jeszcze nie wiem kiedy. Nie powiemy Wam nic o cenach, bo jeszcze sami nie wiemy. Ale już jest za rogiem, już za chwileczkę. Ale już jest za rogiem. Tak. Maciek ma skonfigurowaną kamizelkę pod działania stricte policyjne. Ja skonfigurowałem tak, jak zwykle konfiguruję swojego plate carriera, czyli powiedzmy działania takie parataktyczne. No i Maciek powiedział, że postrzelamy sobie jakieś drille, mamy tarczę. Tak, i strzelimy sobie jakiś pistolecik, jakiś karabinek, a w międzyczasie opowiemy Wam też o tej kamizelce. A jeszcze w międzyczasie polecimy na deski do studia i tam Wam tę kamizelkę po prostu zrobię wiwisekcję i pokażę Wam w szczegółach wszystko, co w niej siedzi. To my się idziemy teraz rozstawić tarczę, założyć kamizelki i zaraz wracamy. Słuchajcie, jesteśmy w studiu, robimy tak. Na szybciora mam tego Guardiana kompletnie rozłożonego. Na szybciora polecimy, pokażę Wam, z czego on się składa. Szybciutko omówię Wam poszczególne moduły. Potem na szybciutko złożę tego Guardiana, wrócimy na strzelnicę i tam już będę go używał w takiej konfiguracji, w jakiej lubię. Podstawowe informacje. Zasadniczy materiał, z którego wykonany jest Guardian, to jest Cordura 500D. To nie jest laminat, to jest po prostu najnormalniej w świecie Cordura. Uzupełniona jest hypalonem, taśmami poliamidowymi, jak znam życie. Oczywiście miękkim, twardym rzepem i panele od spodu są wykonane z takiego rozciągliwego streczyka, coś jak softshell, tak mniej więcej. Konstrukcja kamizelki banalnie prosta, panel przedni, panel tylny. Panel przedni z panelem tylnym łączony jest za pomocą szelek, które spina się na ramionach rzepikiem, tak, dostosowując ich długość. Miejsce połączenia zabezpiecza się taką nakładką, która chroni przed przypadkowym rozpięciem, ale też troszeczkę zwiększa komfort. Nakładka banalnie prosta, kawałek kordury, rzep miękki, rzep twardy. Zapinamy, dziękuję. Sprawa załatwiona. Za chwileczkę Wam pokażę jeszcze, do czego to służy. I teraz tak, panel przedni. Z przodu duży kawał rzepa, do którego mocujemy przednią część kamerbanda. Jednego z dwóch rodzajów, które Wam pokażę, albo przednią klapę. Też na razie są dwa rodzaje przedniej klapy. Dodatkowo przednią klapę mocuje się tutaj w tych klamarach żeńskich i zabezpiecza przed odpananiem. Mocowanie płyty banalnie proste. Twardy rzep przyszyty do wewnętrznej części panelu i zakładka z miękkim rzepem. Na razie wsadziłem styropian, żeby się nie męczyć przy filmie. Tak, i mocowanie płyty zawijamy do środka, naciągamy, łapiemy rzepem. Dziękuję, sprawa załatwiona. Panel tylny, jeśli chodzi o mocowanie płyty, prawie dokładnie tak samo, tylko ta tylna część została przedłużona i zakrywa kolejny panel rzepa, do którego tu i tu mocujemy tylną część kamerbanda. Mocowanie płyty identyczne jak w przypadku panelu przedniego.
Tak, żadnej filozofii. I teraz panel przedni jest panelem tylnym. Można połączyć tak, jak mówiłem na początku, czyli szeleczkami i zczepić je rzepikiem, albo można wykorzystać taki moduł z klamrą ROK na rzepa i mocujemy to w ten sposób. Ja zamocuję to na lewym ramieniu, bo jestem praworęczny, więc tak mi będzie wygodniej, nie będzie przeszkadzać przy strzelaniu. Przekładamy szelkę przez klamrę, ściągamy, przekładamy tutaj przez tę pętelkę z kipalonu. Oczywiście rzep się będzie zaczepiał, dlaczego nie? Dopasowujemy i pyk. Albo może bardziej sama. Tak, i mamy w ten sposób już założoną klamrę ROK i łączymy panele ze sobą. I widzicie, że z jednej strony szelki są połączone po prostu najnormalniej w świecie przez szczepienie rzepów. Na drugiej szelce zamontowałem tego roka i dzięki temu mam szybkie wypięcie na lewej szelce. Przód, dwie klapy. Klapa typu kangur z dużym rzepem z przodu, do którego można sobie coś przyrzepić, jakieś kieszenie albo coś. I klapa przystosowana do włożenia inserta na magazynki. Pasują podobno z tego systemu strzelnicowego Helikona, tak? Czyli można sobie tu włożyć panel na przykład na 2 magazynki do krótkiej, 2 magazynki do długiej. Jako że nie mam tego panelu, ja wykorzystam taką klapę z integralnymi 3 kieszeniami na magazynki do karabinka. Kamerbandy mamy 2 o bardzo podobnej konstrukcji, różniące się tylko detalami. To jest kamerband bazowy, czyli z tyłu przyrzepiany pod panelem kamizelki z elastycznym fragmentem, który pracuje. Zasadnicza część panelu kamerbanda zrobiona jest z siatki, wstawek hypalonowych i naszytej taśmy. I z przodu kamerband jest łapany pod klapą kamizelki, czyli zapinamy go w ten sposób, że go przyklejamy i zaklejamy go klapą kamizelki. Czyli każdorazowe rozpięcie kamizelki wymaga rozpięcia klapy. Oczywiście są 2 części, na prawą i na lewą stronę. Ale ja preferuję ten drugi model, który jest dość podobny, ale na końcu ma wszyte klamry ROK. I działa to tak. To do tyłu, ROK jest z przodu, a z przodu ROKa łapiemy takim właśnie panelem wstawianym na stałe pod klapę kamizelki. Zatem zdjęcie kamizelki będzie wymagało tylko rozpięcia klamry ROK, a nie kombinowania z rozpinaniem całej klapy. Oczywiście przy zakładaniu z tyłu tych części kamerbanda możemy sobie precyzyjnie wyregulować rozmiar kamizelki przez odpowiednie umieszczenie tych paneli rzepowych, które właśnie wpiąłem. Tak? Ale to zrobimy już potem, dopasujemy sobie. I lecimy dalej. Z przodu kamizelki można sobie przypiąć mianowicie nerkę, która normalnie jest nerką, jak widzicie, normalnie z paseczkiem, który można sobie tutaj odpiąć albo z jednej, albo z drugiej strony i wręcz nawet całkowicie go zdemontować. Albo można go schować do środka w kieszeń specjalną i wykorzystywać to jako danglera. Ta nerka jest zaprojektowana moim zdaniem bardzo fajnie. Zobaczcie, z przodu jest kilka kieszonek wykonanych z takiego elastycznego, stretchowego materiału typu softshell.
Z tyłu też są kieszonki, pętelki do mocowania idiot cordów i duża kieszonka zapinana suwaczkiem. Naprawdę bardzo fajny projekt nerki. Oczywiście z przodu jeszcze dodatkowa kieszonka, ale nie będziemy tego używać jako nerki, tylko będziemy tego używać jako danglera. Tylko muszę to najpierw przymocować do tego panelu, który jest mocowany w przedniej części kamizelki pod klapą i do tego przyczepia się tę nerkę, co zaraz zrobimy. Jak widzicie, nereczka już jest przypięta do panelu nośnego. Wykorzystałem taśmę Mole Pals i możemy dopiąć całość do przodu kamizelki. Można to zrobić albo po prostu tak, jak ja to zrobię, albo można sobie to przypiąć pod tymi panelami mocującymi kamerband. Tak? I w ten sposób mamy nerkę podpiętą już do przedniego panelu kamizelki. Dalej, można sobie dołożyć też taki admin panel. Bardzo fajnie zaprojektowana kieszonka. Widzicie z przodu panel rzepowy. Ona jest usztywniona. Przednia część i tylna są usztywnione. Mocowana jest oczywiście za pomocą systemu Mole Pals. I zobaczcie, co się dzieje w środku. W środku dzieje się mianowicie tak, że mamy kieszonkę, mamy uchwyty na pisaki, długopisy, flamastry. Mamy 3 takie wypinane, przezroczyste panele, w których można sobie wstawić dokumenty albo jakąś miniaturową mapę, notatki, tabele balistyczne, cokolwiek. 2 mniejsze i 1 dwukrotnie większy. I mamy, jak widzicie, to jest ogranicznik otwarcia w postaci takich shock cordów, które ja sobie dowiązałem tak, ale można sobie to zrobić zupełnie inaczej. Można wykorzystać stoper, ściągacz, cokolwiek innego. I tu z przodu mamy rzepika, do którego jest miękki rzepik samoprzylepny. Przyczepiamy to do telefonu i możemy sobie tutaj z przodu umieścić telefon i dodatkowo jeszcze zabezpieczyć go sprytnym przepleceniem tej linki, tak, żeby już w ogóle był stabilny. I dzięki temu po otwarciu mamy elegancki wgląd w ekran telefonu PDA czy innego elektronicznego urządzenia, które tam będziemy nosić. Dobra, dopinam i za chwileczkę wracam. Admin panel, admin pouch, jak zwał, tak zwał, już jest dopięty, czyli możemy zająć się tyłem, a z tyłu kamizelki można umieścić coś, co mi się strasznie spodobało, mianowicie taką ładowniczkę. Pokażę Wam na strzelnicy dokładnie, jak to działa, ale to jest ładownica umieszczana na tylnym panelu kamizelki, służąca do przenoszenia 2 magazynków do karabinka, umieszczana poziomo, jak widzicie, i zapinana takim sprytnym rzepikiem z uchwytem z hypalonu, który jak się szarpnie, to się odpina i wtedy można ten magazynek po prostu swobodnie wyciągnąć. Jak to jest mocowane? Bardzo prosto to jest mocowane. Mianowicie wykorzystuje się do tego rzep, ale tym razem ten dolny, znaczy wewnętrzny do mocowania płyty. Ładownicę się zapina, zawija się w tę klapę odpowiadającą za utrzymanie płyty, dociska i już. I w ten sposób mamy zamocowaną ładowniczkę pod tylną płytą kamizelki i tu poziomo możemy sobie umieścić 2 dodatkowe magazynki do karabinka. Jest jeszcze jedna rzecz, którą można przypiąć z tyłu. Bardzo fajna zresztą, swoją drogą, muszę przyznać. Mianowicie taki plecaczek. To jest niewielki plecaczek. Szczerze nie mam pojęcia, ile to ma pojemności, ale kilkanaście litrów. I jest to plecaczek, który jest dosyć skromny, bo ma jedną kieszeń na górze, komorę główną, taką odchylaną kieszonkę obszytą rzepem, do której można sobie przyczepić elementy systemu, ten Versatile system helikonowego na przykład, a w kieszonkę w środek można włożyć bukłak systemu hydracyjnego, który łapie się od góry tą tasiemką z klamerką, tak, żeby po prostu nie zjeżdżał. Plecak jest usztywniony z tyłu.
tylnym panelu znajduje się taka tworzywowa wkładka, która usztywnia plecy plecaka podczas noszenia, ale oczywiście jeżeli zamontujemy go na kamizelkę, no to po prostu można to wyjąć, tak? Normalnie plecak nosi się, zapomniałem jeszcze powiedzieć oczywiście, że jest oszyty Mole Pals, rzep i od spodu shock cord, którym można złapać sobie tarpa, windshirta albo coś takiego. Plecak ma takie bardzo prościutkie, mięciutkie szelki. One nie są niczym usztywnione, no bo to nie jest plecak służący do przenoszenia nie wiadomo jakich ciężarów. I one są łączone z plecakiem za pomocą najnormalniejszych w świecie klamer, dzięki czemu są łatwo odpinalne. I jak te szelki sobie odepniemy i schowamy te klamry, żeby się tutaj z boków nie bujały, nie majtały, to wówczas uzyskujemy plecak, który można przypiąć do tylnego panelu kamizelki za pomocą, jeszcze można schować te górne klamry też. I w ten sposób uzyskujemy plecaczek, który można przypiąć sobie do tylnego panelu kamizelki za pomocą tych 4 punktów mocowania systemu Mole Pals, albo wykorzystując dodatkowe paski i te górne klamry, które właśnie schowałem, oraz te klamry tutaj. Nie będę już ich wyjmował, ale tu są jeszcze jedne klamerki. I w zestawie są jeszcze takie paseczki. I można ten plecak przypiąć do chest riga. Nie pytajcie mnie jak, nigdy tego nie robiłem, ale według producenta ten plecak można przypiąć także do chest riga za pomocą tychże właśnie dodatkowych, dołączonych pasków. Jednakowoż ja tego robić nie będę. Przypnę go do kamizelki, co zobaczycie już na strzelnicy w pełni skonfigurowaną kamizelkę. Co jeszcze dostaliśmy z kamizelką? Mała kieszeń cargo. Po prostu zwykła, mała kieszonka typu cargo, mocowana oczywiście systemem Mole Pals. Ładowniczka na magazynek do pistoletu. Też prościutka. Może być wykorzystywana w formie ładownicy z klapą, a można tę klapę po prostu najnormalniej w świecie wypiąć, bo jest mocowana rzepem i będziemy mieli wtedy ładownicę szybką z jedną gumową linką ściągającą i mocującą magazynek w jej wnętrzu. Cóż mamy dalej? Dalej mamy ładowniczkę na flashbanga. Konstrukcyjnie prawie identyko, tylko inny kształt. Trochę większy, umożliwiający włożenie granatu i zapięcie na klamrę typu Fastex. Tak? Czyli po prostu rozpinamy i granat jest gotowy do użycia. Dalej mamy bardzo, może nie bardzo, ale chociaż trochę podobną w konstrukcji i znacznie większą ładownicę na granat dymny. Tak? Jako że jest podobna, klapę też można wypiąć. Jest ściągana oczywiście jednym shock cordem, zapinana klapą, czyli w zasadzie to samo, tylko większe, bardziej okrągłe, żeby wszedł tam granat dymny. Bardzo fajny pokrowiec na stazę. Tu już klapy wypiąć nie można. Jak widzicie, staza się bez problemu mieści. Co jest z nim fajne? Tutaj z boku wykonano uchwyt na markerach, którym można sobie zaznaczyć godzinę założenia opaski i cały pokrowczyk można zamocować albo pionowo za pomocą systemu Mole Pals, albo na pasie poziomo za pomocą tego rzepika. Bardzo fajny pomysł. I ostatnim elementem, który dostaliśmy z tą kamizelką, jest taka uniwersalna kieszonka na PRR-kę, czyli na małe radyjko osobiste, tak? Z możliwością dopasowania po obwodzie, z możliwością dopasowania w jakimś tam zakresie po wysokości tego radia. No, tak się robi takie kieszonki na tego typu radyjka. No i co? I zasadniczo, poza tym, że jeszcze nie przypiąłem plecaka, to w sumie kamizelka Guardian jest już zrobiona mniej więcej w takiej konfiguracji, w jakiej zwykłem jej
zwykłym kamizelek używać i idziemy na strzelnicę poużywać jej podczas treningu z szeryfem. Szeryf z USA. Ha, z USA. Z Polic. Jeszcze się nawet podpisał, że Police. Słuchajcie, widzieliście Guardiana w szczególikach, pokazałem Wam go na deskach i z tego zestawu ja skonfigurowałem swoją kamizelkę, tak jak mniej więcej zwykle konfiguruję swoje plate kariery, a Maciek zrobił sobie plate'a pod działania policyjne. I teraz pokażemy Wam, jak to jest skonfigurowane. Tak jak omówiłeś szczegóły, więc nie będziemy się jakoś tam bardzo w to powiedzmy wgłębiali. To jest kamizelka zrobiona chyba w zestawie takim najbardziej wypasionym, bo ma wszystkie te quick disconnecty i tak dalej. Nawet założyłeś pas, którego nie lubisz. Dokładnie. O tym też powiem, ale to później chyba. Generalnie zestaw dla gliniarza, czyli to, co gliniarz powinien mieć przy sobie w minimum. Czyli radio, 2 magazynki w moim przypadku. Jak ktoś, nie wiem, ma inny wybór, to może to wstawić latarkę albo cokolwiek innego, co używa w pracy. Miejsce na kajdanki. Oczywiście wszystko jest tutaj, można sobie dopasować do długości radia, do wielkości kajdanek i tak dalej. Na górze miejsce albo na telefon, albo na przykład, ja bym tutaj już w tym miejscu wsadził mojego palmtopa do wypisywania mandatów czy ogarnienia generalnie interwencji. I na dole dangler, który można przerobić na nerkę lub można na przykład podpiąć sobie coś innego własnego, jakąś inną kieszeń albo inne rzeczy do systemu MOLI tutaj. W tym danglerze może być wszystko od chociażby apteczki podstawowej jakiejś, po dokumenty, dokładnie. Ale jedna ważna rzecz, która mnie w tej kamizelce najbardziej podoba, wiem, bo tego używam cały czas w robocie i w wielu kamizelkach tego brakuje. To jest taka magiczna kieszeń na pierdoły. Bardzo, bardzo użytkowa na wszystkiego rodzaju właśnie jakieś tam kwity, papiery, dokumenty, długopisy czy inne rzeczy, które mają być zapięte, żeby nie zmokły, żeby nie były poprane jakimś tam syfem, żeby były schowane w dobrym, dostępnym miejscu, też bardzo ważne podczas wszystkich interwencji. Z tyłu możemy podpiąć, co nam się podoba, chociażby kajdanki, flex cuffs. Nazwę miejscowości? Nazwę miejscowości na przykład, tak, dokładnie. Tutaj mam jedną z opcji, czyli taką, nazwijmy to, kieszeń, w której może być albo magazynek, albo kajdanki, albo staza, albo cokolwiek innego, co jest w podobnych rozmiarach, też regulowana długość. Także naprawdę wybór konfiguracji bardzo duży. Myślę, że każdy, nie tylko gliniarz, każdy, kto potrzebuje tego typu sprzętu, coś dla siebie znajdzie, bo można ten przód wypiąć. Zresztą o tym mówiłeś na pewno podczas pokazywania na stole, prawda? Rocky, miałeś o tym powiedzieć. Nie lubisz tego? Nie lubię, ponieważ sprawdziłem to w użytkowaniu i akurat w tym miejscu noszę rzeczy, które są mi potrzebne w pracy. Mam tutaj w tej stronie tą pałkę, a tuż za nią radio, bo mam nieco inaczej w mojej prywatnej kamizelce, która nie jest plate carrierem, to skonfigurowane, więc w to miejsce dla mnie jest ważnym miejscem systemu MOLI i w to jest zmarnowane. Kamizelkę zakładam przed pracą i zdejmuję po pracy, więc ten quick disconnect jest dla mnie bezużyteczny. Być może ją zdejmę raz w robocie, jak nie wiem, idę do kibla powiedzmy, ale potem ona jest cały czas na mnie, więc to jest w moim przypadku, ja wolę mieć to miejsce na jakiś szpej. Czyli tu byś założył raczej ten tak, ten drugi. No jest wybór, jest kilka rodzajów tych camberbandów w tym zestawie, więc ale ten jest taki najbardziej spasiony. Nie dostał czarnego z elastykiem, więc musiał założyć dokładnie, ten, który nie lubi. Których nie lubi. Ja zrobiłem, tak jak mówiłem, kamizelkę mniej więcej tak jak zwykle konfiguruję swojego plate carriera, czyli z przodu założyłem klapę tak zwanego kangura z kieszenią na 3 magazynki, danglera. Ja w danglerze najczęściej noszę dodatkową amunicję do strzelby, wsypaną luzem po prostu. Jak widzieliście, ten dangler daje ogromne możliwości, bo kieszonek, przegródek w środku jest naprawdę cała masa. Tutaj założyłem sobie tego admin poucha. Na razie jeszcze nie przypiąłem telefonu, bo nie mam tego samoprzylepnego rzepa, ale jak go dostanę, to przypnę sobie tutaj telefon, żeby był dostępny po otwarciu kieszeni. Te plastiki chyba tak jak Maciek po prostu wypnę
bo one będą raczej po nic. To będzie kieszeń przeznaczona głównie na telefon. Założyłem sobie Rocka po lewej stronie do szybkiego wypięcia. To jest właśnie fajne w tej kamizelce, że można sobie tego Rocka przekładać na obie strony, a w skrajnym przypadku można sobie założyć 2 Rocki, jak ktoś lubi, tak? Ale większość strzelców preferuje Rocka po jednej stronie, dlatego że przy strzelaniu z ręki silnej, no tu jest jednak płasko i nie przeszkadza ten kawał plastiku. Z tyłu wykorzystałem możliwości, które daje ten system. Założyłem sobie ten plecaczek, który Wam pokazywałem. On jest tu przypięty na 4, w 4 miejscach jest złapany na mola. Tak jak Wam mówiłem, z jego można nosić samodzielnie, można go będzie przypiąć do plate carriera. Jest plecaczek, tak, można w nim nosić różne dziwne rzeczy, ale ma też przedział na, co Wam też pokazywałem, na bukłak z wodą. Można sobie rurkę wyprowadzić, więc rozwiązuje się problem nawadniania. Pod spodem przypiąłem sobie jeszcze taką dodatkową kieszonkę na poziomą na 2 magazynki. Tu się ciągnie. Jak pociągniesz, to się wypnie. O. Takie magazynki ostatniej szansy. Ona jest fajna, chociaż ona będzie przeszkadzać przy poruszaniu się samochodem. Znaczy może przeszkadzać to nie, ale na pewno będzie mniej wygodnie niż bez tej kieszeni, więc to jest raczej do działań. 60 ostatnich szans. Tak, 60 ostatnich szans. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Nigdy w życiu jeszcze tego nie używałem, ale jest w systemie, założyłem i zobaczymy, jak to będzie działać. W przeciwieństwie do Maćka, ja lubię te Rocki, te klamry szybko wypinane. No ale ja nie zakładam kamizelki na 8 godzin i nie siedzę w niej w samochodzie, nie robię takich rzeczy jak robi Maciek, po prostu przychodzę na strzelnicę. Inne potrzeby, dokładnie. Tak, dokładnie. Ale jak widzieliście, jest w zestawie, jest w zestawie. Można sobie skonfigurować to również z tym miękkim kamerbandem, który pokazywałem Wam w studio. No i co? Tyle gadania o tych kamizelkach. Założymy je teraz na siebie i coś postrzelamy. Tak jest. To lecimy z koksem. Maciek dzisiaj będzie prowadzącym strzelanie. Czyli będzie wymyślał, co będziemy robić. Robimy 2 drille. Pierwszy drill to taki chyba teraz popularny wszędzie. Tak zwany build drill. Czyli jak najszybsze 6 strzałów. I jak najcelniejsze. I jak najcelniejsze. Chociaż build drill tak naprawdę moim zdaniem wcale nie polega na celności, bo jak masz wszystko w celu, to znaczy, że byłeś za wolny. Naprawdę. To mi się wydaje, że chodzi o to, żeby się ścigać z samym sobą, nie? I ludzie są bardzo tacy, skupieni właśnie, że musi być cel. Nie, ma być szybko, nie? To mnie pocieszył. Dobrze. Czekaj, ja ostatnio strzelałem. Ile miałem? 2,60? Niecałe, tak, 2,6, 2,7 jakoś tak. To dobrze czy nie? To może być, no spoko, nie? Przeżyłbym? Okej, ja mam timer gotowy. Kto pierwszy? Skąd? Z 6 metrów czy z 7 metrów? Z ilu się strzela? No nie, z 6 yardów chyba, tak? Tak. To jest 5,40. No to stąd, nie? Plus minus. Może być? Może być. Powinno być na sucho teoretycznie, nie? Znaczy na zimno. Gotów? Tak, będą... Stawiamy na ile będzie sekund? 5. Uwaga! O, fuck. Jeszcze strzeliłem tylko 5 razy chyba, nie? Tak. 2,47. I za celem. No to zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale to Glock lewo-dół, widziałeś? Dwa 88, ale mam tylko 2 w celu. Muszę celować niżej. Dobra. Słuchajcie, mogę proszę przerwę zaproponować, takie 30 sekund? Żartują sobie z ciebie. Wiem, że się przyzwyczaiłem. Czy Maciek gotów? Gotów. Uwaga! O, przepraszam. Ja wiesz, Dobra. Uwaga! Siedem razy chyba strzeliłem, czy 6. 6. 3 poza. I
I 3 czas sekundy. 2:23. Zawodnik gotów. Uwaga. Dobrze, jeden miss. 2:56 z jednym misem, ale ładne skupienie mi nawet wyszło, nie? Bardzo ładne. Bo to wszystko poszło tu w zasadzie. Aha. Tu ci ten mis poszedł. Tak, jeden mis tu i pozostałe już weszły tutaj. No jakbym trochę... Nieźle. Rzadko strzelam z tego SFPK ostatnio. I tak, szerokość klatki piersiowej, więc cel zniszczony. No ale 2:56, no a to się chyba w 2 sekundy powinno Powinien zająć. zrobić, tak. Ale to Czekajcie, 2 sekundy, a ile ma być trafnie w 2 sekundy? Jak najwięcej pewnie powiedzieć. Wszystkie Nie, 6. sześć. Na zaliczenie jest wszystkie 6 2 sekundy. Nikt by nas nie zdał. nie chodzi o zdanie, chodzi o to, żeby się uczyć. Teraz Sicario. Sicario. Tak, Sicario, czyli strzelamy w głowę po jednej kulce. Drill inspirowany sceną z Sicario, w której jeden z Sicario rozwala 3 gości, idąc gdzieś tam w jakimś momencie filmu bardzo szybko. Jakiś czas na to jest? Czas ja to jest, ale czas moim zdaniem jest chyba z kosmosu, bo tam są chyba 2 sekundy, coś w tym stylu, nie? Dla eksperta. Ja na pewno nie jestem. Ja też nie ekspertem. jestem ekspertem, także No myślę, że w okolicach 4 sekund, no. Może się wyrobimy. Dobra. Teraz ty pierwszy. Ja pierwszy? O matko. No dobra. Trzeba spróbować. Trzy 14, przy czym pierwszy poszedł mi za wysoko. Ale 2 trafiłem. Bardzo dobrze. Gotów? Ta. Uwaga. Trzy 19 i 3 trafił. No to jeszcze raz. Ledwo. Na linii. Wiecie, że nie pamiętam, kiedy ostatnio raz strzelałem z przyrządów. Trzy 16. I 3 misy. A, bo mam trafić w ten kwadracik. No, nie no, W A. ta. Ten biało-czarny kwadracik. No to 3 misy. No to jeszcze raz. Gotów? Ta. Uwaga. Ale zbałem tego pierwszego I i trzeciego tego też. też. 3,16. Tego pierwszego to po prostu poczułem, jak poszedł. Ale czas masz konsekwentny. No, trafiłeś w środkową, a pozostałe 2 to były misy. 3,11. Ale szybko. Ale niecelnie. Dobra, styka. Chyba, nie? Nie no, ja zacząłem, to ty Aha. jeszcze raz musisz. Zmienię se. Bo nie wiem, co mam. Nie liczę godzin i dni. Gotów? Ta. Uwaga. Wszystkie Ten 3. trzeci to nie wiem, 2 pierwsze były super, 3,11. Trzeci na pewno mis. Trzeci mis po lewej. No dobrze, no. Coś tam weszło, coś tam nie weszło. Tak jak powinno być na strzelnicy. Moim zdaniem. Jeszcze pistolet? Nie, Karabin. Karabin. No to karabin. Strzelimy sobie teraz to samo z karabinka.
Nie, strzelimy z jednego karabinka, żeby było sprawiedliwie, a poza tym nie chce mi się włączyć oddech. Nie wiem zupełnie czemu. Grot się zepsuł. Celownik. Grot się zepsuł. Celownik. To bez piachu. Dobra, jest włączony. Czyli co, strzelamy 6 szybkich. Nie, 3 szybkie. 3 szybkie tylko? Aha, raz, dwa, trzy. Czyli Bill Drill, jedna druga. Ale nie, strzelamy... Chcesz strzelić Bill Drilla? Myślałem, że strzelimy Sicario. A, nie, no to zacznijmy od tego Bill Drilla. No dobra. Z tej odległości. Strzelimy 6 szybkich. I zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko w celu. Nie, jeden uciekł. Jeden uciekł w lewo. 3,22. Jest wystarczająco dużo kulek? Tak. Gotów? Tak. Uwaga. Ale zjebałem. Ostatnią chyba. I jeszcze strzeliłeś. 5. 3,46. Matołem urodził, to księżniczką nie umrze, nie? No dobra, to jeszcze raz. Tylko trzeba... Proszę, to nie sportowo, na zmianę. Do. Proszę, emocje puściły. Policzy mi ktoś, żeby było sprawiedliwie albo niesprawiedliwie? Gotów? Nie. Będę liczył. Gotów. Uwaga. Cześć. Wszystkie w celu. 3,45. No to jeszcze Czyli- raz ja. Długo jak... Nie bluźnimy, tak? Wytnie się. Wypika. Chyba wszystkie weszły. 3,44. No dobrze. Czyli podobnie jak ty, bo ty miałeś 3,46 chyba? Tak. Tylko, że ty masz grupę taką, a ja miałem taką, nie? Oj tam oj. Oj tam, oj tam. Ile sekund mamy na to Sicario? Nie wiem. Mało. Za mało. Zobaczymy. Gotów? Ta. Uwaga. Ach, tamtą chyba ściągnąłem nad ramieniem, nie? Zobaczmy. Ta. Ta weszła. Ta nie weszła. I tamta też nie Też nie weszła. Tą poczułem jak wyszła. ile? Ale za to 2,77. Dwa 2,89. I wszystkie w celu. No chyba nie. Pierwszy za wysoko. Tak. Pierwszy, drugi I i trzeci wszedł. Tutaj, nie? Trzeci w linię. No to jeszcze raz, no. To jeszcze raz. Zrobimy stąd. Aha. Ostatnia szansa. Kurna, to jest całkiem wygodne. Muszę przyznać, ta ładownica z tyłu na pasku. Znaczy pod tym. Kto to wymyślił? Gotów? Ta. Uwaga. Tego pierwszego puściłem na pewno. 2,84. A może nie nad, może z boku. To był pierwszy. Nie? Zaliczony, bo w linię. Drugi był tutaj chyba. Pod i trzeci obok. I trzeci obok. Taki strzelec. Amerykański. Michał, wiesz jaki teraz Na 3 strzały, 2 w powietrze. Niż jakbyś miał się rozpaść za chwilę. 2 na wiwat. A. Bo świętujemy, nie? Weszły. 2,85. I weszły chyba wszystkie 3. Jeden jest tu.
drugi był tu, Tu. a trzeci był... A takiego centrum to jeszcze, to wiesz, Środek środka. środek środka, ładnie. No to nieźle. To co, kończymy? No chyba tak. To jeszcze coś o Ciebie mam, wiesz? Taka tradycja amerykańska. Nie wiem, czy... Na pewno znasz, nie? Tak zwany... mój Boże. To się robi tak, nie? Tak zwany challenge coin. No, to ja nie pozostanę szeryfowy. dłużej, co prawda nie coin, Ale też... ale jednak. Tada. Słuchajcie, zobaczcie, jakiego gifta dostałem. Jest... Otworzymy tak, tada. No panie, Ręce mi się trzęsą jak... Poka królik, poka. Tylko tak do góry, bardziej przy tym przyplejcie. O, zajebiście. i z drugiej strony Ci jeszcze pokażę z gwiazdą. Bo bez gwiazdy nie ma jazdy. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Okej, dobrze, rozładujemy zaraz karabinek. No i co? Parę słów tytułem podsumowania i kończymy. Okej, postrzelane. Postrzelane. Zdejmujemy kamizelki. Jeszcze mikrofonik. Nie lubię tego rozpinania szybkiego, ale działa szybko, tak jak powinno. A ja lubię. Pierwsze zapoznanie z kamizelką Guardian. Za dużo nie mogę o niej powiedzieć, no bo to jest pierwsze użycie. Co mogę powiedzieć od razu? Kamizelka jest naprawdę wygodna, tak? Pierwsze założenie, dopasowanie, oczywiście wiadomo, że dopasowałem sobie kamerband w domu, tak żeby było nie za ciasno, nie za luźno. Jest naprawdę super, tak? Bez dwóch zdań. Jak to będzie wyglądać w dalszym użyciu, no to zobaczymy, tak? To jest kwestia po prostu używania tej kamizelki. O konfiguracji co mogę powiedzieć? No skonfigurowałem ją tak jak lubię, więc nie spodziewam się, żeby to było coś nie tak, bo dobrałem tak jak zwykle używam. Co mi się spodobało, ta tylna ładownica pod płytą jest naprawdę spoko. Jako taka ładownica ostatniej szansy, gdzie mam z tyłu jeszcze dwa magazynki, to jest wbrew pozorom dosyć łatwe do wydobycia. Magazynek łapie się od razu tak, że można go bezpośrednio wpiąć do gniazda magazynka w karabinku. Jest naprawdę spoko. Wkładanie magazynka jest trochę skomplikowane, ale daje radę. Poza tym ja mam go szybko wyjąć, a nie szybko włożyć. To jest jakby podstawowa rzecz przyświecająca, jak mnie mam. I chyba wygodniejsze niż wygląda. Tak, ale był kiedyś taki patent z takim, widziałeś pewnie, taki plecak, gdzie tam na sprężynie magazynki, to można było na drzwi w samochodzie, to się oczywiście nie przyjęło, ale to moim zdaniem, jeżeli nie działacie z pojazdów, powinno być ok. Będę używał tej kamizelki, więc będę się dzielił z Wami wrażeniami, a Maćku, co powiesz o tym? Z Twojej Wiesz co, no zgadzam się z Tobą, mówiąc o wygodzie. Fajna jest też modułowość tego wszystkiego, bo można sobie zbudować to, co się chce, pod siebie dobrane bardzo, w tym systemie całym tego plate carriera i to jest fajne, że masz po prostu wszystko, kupujesz po prostu i to, co potrzebujesz z jednej firmy, z jednego miejsca i to działa wspólnie. Dla mnie plate carrier niestety to nie jest kamizelka służbowa. No o tym żeśmy rozmawiali. Tak, to ja jednak, mimo że mam z przodu płytę w mojej miękkiej kamizelce, twardą płytę karabinową, bo jednak uważam, że powinienem to mieć, to jednak kamizelka miękka daje mi dużo większą powierzchnię chroniącą moje ciało przed, powiedzmy, jakimś tam postrzałem pistoletowym, co w moim przypadku jest ważne. Oczywiście są sytuacje policyjne jak najbardziej, w których używa się plate carrierów. My też używamy, ja też używam czasami do jakichś tam zadań. Miękką balistykę? Nie, zakładam go. Kiedyś było tak, jak nosiliśmy miękką balistykę ukrytą pod mundurami, to mieliśmy plate carriery w samochodzie i nosiliśmy je gdy było, wiesz, coś mocniejszego się działo. Nie? Wtedy zakładałeś po prostu płytę karabinową, wiedziałeś, że potrzebowałeś większy pancerz. Natomiast teraz płyty, znaczy noszaki i plate carriery nosimy w sytuacjach, gdzie powiedzmy musimy być bardziej mobilni, musimy być bardziej, nie chodzi nam tak za bardzo na tej ochronie tych boków, na przykład, dam przykład, gdy latem przeszukujemy lasy w poszukiwaniach nielegalnych squatterów i jakichś tam ludzi bezdomnych, no to po lesie się wygodniej jednak chodzi
z takim mniejszym plate carrierem niż z ciężką kamizelką, wiesz, która jest wszędzie i się pod tym poci i tak dalej, nie? To jednak daje troszeczkę większy przewiew i jest w takich sytuacjach wygodniejsze, więc używam jak najbardziej. Wiesz, w twojej robocie też miękka balistyka, jednak masz ochronę przed nożem. Dobra, płyty No jasne. nie przebijesz, ale z boku nie jesteś chroniony, Dokładnie. tak? Tak. Chociaż pewnie obserwujesz też kanały policyjne nasze na YouTubie No pewnie, i że generalnie obserwuję. dyskusje na grupach i tam chłopaki, bardzo popularny jest w Polsce plate carrier właśnie. Tak. I to nie jest złe rozwiązanie, absolutnie. Ja się, wiesz, lepiej nosić plate carriera niż nie nosić nic, to po pierwsze, na pewno, nie? I wydaje mi się, że popularność plate carriera jest pozytywną rzeczą w policji, bo coraz więcej widać tych policjantów. Znaczy, wiesz co, jednak, plate ma jeszcze jedną zaletę w porównaniu z miękką kamizelką, z mojego punktu widzenia. Ciekawe, czy potwierdzisz. Na miękkiej kamizelce nie dopniesz sobie tyle rzeczy, ile byś chciał sobie dopiąć na większości. Absolutnie z tą nie zgodzę. Nie? Masz modułową? Mam kamizelkę, która ma moli wszędzie. Dlatego mówiłem o tym właśnie, że nie lubię, wiesz, jakieś tam sprzączek i innych rzeczy. Ale widzisz, ale w Polsce, według mnie, to jest właśnie główna przyczyna. Raz, że tych kamizelek miękkich nie za bardzo one są to jakieś stare, zleżałe i tak dalej. Dwa, że jeżeli one są, to jest po prostu tak, zwykła, miękka balistyka obszyta materiałem. Ja się z tą zgodzę. Kamizelka zewnętrzna, którą się nosi miękka, bo ja mówię o zewnętrznej, nie mówię o wewnętrznej, mówię o zewnętrznej kamizelce miękkiej, to musi być rzecz, która jest przemyślana, musi być rzecz, która jest sprawdzona, która ma jakość, no nie? Nie można po prostu miękką kamizelkę na mundur i jedziemy w pole. Nie, to musi być sprzęt, który jest sprawdzony, sprzęt, który Tobie odpowiada jako gliniarzowi. U nas w biurze szeryfa nie mamy jednego modelu. Musi być czarna i to wszystko, nie? Okay. I mogę sobie kupić, co mi się podoba i tam byle miało miejsce na napis szeryf i na gwiazdę, a reszta jest dowolną rzeczą, nie? Część ludzi nosi jakieś tam dodatkowe rzeczy, część nie, ale dla mnie musi być jednak miękka balistyka z boków na służbie, nie? Ale to jest moje zdanie. Jako policjant nie, pozytywnie? Jasne. I tej kamizelki będę używał, do tego co mówiłem. Będziemy mieć na pewno w tym roku znowu w wakacje łażenie za bezdomnymi, szukanie gdzieś tam, wiesz, nielegalnych skutersów w lasach i w tym momencie będę nosił dokładnie tą kamizelkę, nie? Bo ona jest dla mnie do takich celów nie służyła, nie? Nie w codziennej służbie, tylko w takich zadaniach specjalnych, nie? Ja nie służę, więc będę ją nosił po prostu. No ale na strzelnicy też, to jest swoją drogą. Naprawdę jest wygodna. Mamy suflera. Można do niej dopiąć tutaj te comfort pady. Dobra, sufler powiedział, że tak, oczywiście te rzepy zostały, to miękkie velcro tutaj zostało zrobione właśnie z myślą po to, żeby dopiąć sobie comfort padziki. Pewnie się pokażą, no jak już zrobili tyle modułów, to pewnie comfort pady też zrobią. To jest chyba najmniejsza filozofia w całej kamizelce. Kawałek gąbki obszytej tkaniną z przystym rzepem. Generalnie pierwsze wrażenie dla mnie spoko. Ciekawe jak będzie z jakością, ciekawe jak to się będzie wszystko zużywać, dziurać i przetestujemy. Przetestujemy. Będzie używane na pewno, przynajmniej przeze mnie. Nie? Ja tego będę używał, to jest pewne. Nie, zrobiła autentycznie. To nie chodzi o to, że wiesz, że sponsorem filmu jest Helikon i tak dalej. Chłopaki odrobili pracę domową, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten cały system, nie tylko samą kamizelkę, nie? Bo kamizelka nie da się wymyślić, wiesz, koła na domu, nie? Ja to widziałem na Iwa i w tym filmie, co wam tam mówiłem na początku, to było fajnie zaprezentowane, bo to był taka cała ścianka, do której były poprzyczepiane poszczególne te moduły i to naprawdę wyglądało bardzo spoko. Po złożeniu tego w kupę okazuje się, że to działa mniej więcej tak, jak wyglądało. Oczywiście, powtarzam jeszcze raz, pierwsze użycie, tak? No tak, jasne. Parę drilli, trochę żeśmy sobie strzelili, ale generalnie pierwsze wrażenie jest naprawdę mocno pozytywne. Oczywiście wiadomo, po drodze będą jakieś furie, jakieś inne zawody, jak dożyję i Pesaloza. Znam ten ból. I będę tej kamizelki używał. Tu mam dosyć ciężkie płyty, bo tu mam 4. klasę standalone, więc one swoje ważą, ale naprawdę po dopasowaniu tego jest spoko. A to wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste. Nawet w tak stosunkowo prostej konstrukcji, jaką jest sam plate carrier zwany noszakiem płyt. Dobra, tyle na dzisiaj. Przypomnę jeszcze o tych tam lajkach, subach, komentach i innych rzeczach. I patronajtach. Wpadajcie też na kanał Maćka. Popatrzcie sobie, jak wygląda praca policjanta w USA. I nie tylko. Mam nadzieję, że
jeszcze się Nie ostatni raz. zobaczymy. Dokładnie. Bardzo było miło. Mnie również. Dziękujemy Wam, żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.